Jak co roku, mniej więcej o tej samej porze, żeby tradycji stało się zadość, zabrałem swoją księżniczkę na grzybobranie do lasu. Hejka! Hejka, witamy wszystkich na kanale Przygody Starskiego i zapraszamy Was do wspólnego grzybobrania. Zaczynamy! Żona jako pierwsza wystartowała i już do wiaderka wpadły jej 3 sztuki podgrzybków. U mnie póki co jeszcze jest pusto. Zobaczymy, jak dzisiaj nam pójdzie grzybobranie i kto zdobędzie podium. Trzymajcie kciuki za mnie! Nie, trzymajcie kciuki za mnie. Jak zwykle wrzucisz mnie na jakąś minę na stary las, żeby nie znaleźć grzybów. Zostawię cię w lesie. I myk. Myk wlatują tutaj pod grzybeczki. Proszę. No, mówiłam. Jest. Jeden malutki i drugi nieco większy. No i tutaj ktoś ominął takiego sporego podgrzybka. Chyba największy na dzisiejszym grzybobraniu, chociaż to dopiero początek jest. Ale niestety jest robaczywy. O, nic z tego nie będzie. Póki co słabo nam idzie grzybobranie. 4 podgrzybki rozsiane pojedynczo. Jakie czarne kapelusze. Już nawet nie jest brązowy, tylko czarny. Co to za odmiana afrykańska jakaś? No, widzę, że ułożony to lepiej się powodzi. Już dno spokojnie zapełniła wiaderka. Jest prawdziwek jeden, nieduży, ale jest. A u mnie jest sporo słabiej. Ja czuję dobrą energię. Tak? To teraz poczuj pajęczynę na twarzy. Słyszeliście te piski? Pajęczyna poszła na twarz z pajączkiem, krzyżakiem. I od razu hałas jest. Dobra, biorę się za robotę. Trzeba nadgonić trochę. Mały dylemat, czy w prawo, czy w lewo. Ale zerknąłem w mapę i idziemy w lewo jednak. No i dobre by to było rozwiązanie, bo przy samej drodze piaszczystej, o proszę, żona ładnego prawdziwka znalazła. Rozejrzyjmy się, może będzie ich więcej. Pokaż tutaj widzą do kamery. Nie no, widać, że jest chodzone. Bardzo dużo ogonków leży. Ewentualnie jakieś kapelusze, kapelusze z zarobaczywionych grzybów. Mam teraz 4 sztuki z jednego miejsca. No, nie ma robala. Jest ładna sztuka. Może nie taka wielachna, jak miałem na grzybobraniu, gdzie mogliście zobaczyć to na poprzednim filmie. Idąc dalej tą drogą, mam kolejnego. Nieduży, ale jest. O, proszę. Mały prawdziwek. Karski, hono! Co tam masz? O, patrzcie. Ty to wiesz, takie małe. Ja to po prostu... No, żona mnie wyprzedziła. Idąc moją ścieżką, znajduję moje grzyby. No jest prawdziwy kolejny, bardzo ładny. Pokaż, ile tam masz w tym wiaderku. Nie no. Żona to dzisiaj naprawdę idzie na ilość i mnie rozwala tutaj. Nie, ja nie idę na ilość, ja na jakość, zobacz. Tak, widzę właśnie. Nie no, masz ilościowo masz dużo więcej niż ja. Wzięła się, żeby wygrać, bo zawsze przegrywa. Trzy podgrzybki. Pięć. Dopiero ledwo zapełniłem dno koszyka,
a żonie zaraz się skończy miejsce w wiaderku. W tej części lasu teraz jest trochę więcej grzybów. Może jesteśmy dalej od cywilizacji, przez co się mniej osób tutaj zapuszcza. Nie rosną w jednym miejscu, tylko tak porozrzucane co kilka metrów od siebie, przez co można właśnie ominąć sporo. Albo pomieszane są z takimi grzybami niejadalnymi. Może nie są to największe podgrzybki świata, ale dzisiaj jedne z większych na moim dzisiejszym grzybobraniu. Aktualizacja grzybów zebranych. Ja mam, no wiecie co, żeby wam nie skłamać, pół koszyka nawet nie będzie. Jakby tak szczegółowo na to patrzeć. Żonie już się podgrzybki nie mieszczą w wiaderku. Co? Wygrywasz, co? O kurde, balast. Ale zostałem w tyle. Nakopała mi do tyłka. I się naśmiewa ze mnie. Ja biegam zygzakiem po lesie. Przebiegłem w sumie więcej kilometrów niż żona. No i co z tego? Jak ona mnie tutaj rozwaliła na łopatki swoją ilością grzybów, idąc spokojnie, powoli, swoim tempem. A ja niepotrzebnie lecę biegiem do przodu. Jak i tak zostaję w tyle. Podgrzybkowy las oddaje to, co ma tutaj u siebie najlepsze, czyli podgrzybki. Zbierałaś tyle grzybów, to teraz noś to dźwigaj. A co ja tu będę cię przerzucał? Patrzcie ją. Niech ma. Nie no, nie będę taki, zaraz wezmę od niej i będę dźwigał. Tylko że to na podsumowaniu nie będzie równomiernie, bo w swoim koszyku będę miał grzyby żony, także nie porównamy, kto wygrał. Uznajmy, że dzisiaj żona wygrała, bo jeszcze na pewno dozbiera. Na tą chwilę zdecydowanie ma ich więcej ode mnie. Trzeba się tutaj dobrze rozejrzeć, bo praktycznie w promieniu, no ilu? 5-7 metrów znaleźliśmy już około 30 podgrzybków. Są różne, małe, duże, robaczywe i zdrowe. Kolejnego minąłem. No niestety. Starość, nie radość, już nie te oczy. Jest 1, 2, 3, 4. No liczę, pokazuję widzom jeszcze tutaj, jakie znalazłem zestawienie grzybów w jednym miejscu. A żona mnie wyliczyła, wypunktowała, ile grzybów ominąłem, a ona poprawiła po mnie. 3 sztuki chyba znalazła po mnie. Ten jest ładniutki, spory. Wszystkie 3 są twarde, jędrne, idealne będą do słoika na zalane octem. Jest i 4, i tu 5. Bardzo lubię ten las. Zawsze o tej porze jesienią, kiedy trochę popada, jest wysyp mniejszy bądź większy podgrzybków. Uważam, że za mało popadało póki co i tych grzybów jest jeszcze nie tyle, co powinno być. Jeszcze nie tyle. Chwila przerwy. Usiądziemy sobie na zwalonym pniaku. O, gorąca herbata. I dzisiaj nie mamy żadnego kiełby, żadnych konserw nie będzie.
ani nic takiego. A co będzie? Francuza. Ems. Tak. Znalazłem 4 grzyby. Zjadłaś już? Ty zjedz. Nie jestem na razie głodny. Zjedz. Musisz nabrać siły, żeby moje wiaderko nosić. No, dzięki. Nie ma sprawy. Dzięki. Będę jak koń pociągowy objuczony na 2 ręce, żeby żona sobie mogła swobodnie chodzić. O. Dobra. Nie. Ale wypasiony krzyżak tu jest. O, gruby. Ma dobrą miejscówkę, widocznie wszystkie muchy z całego lasu tutaj przelatują. Prosto w jego sieć się łapią. No i gościu wyrósł na takiego porządnego pająka. Dawaj buziaka. Ale jakby tak mi skoczył teraz na gębę, to nie bym się przestraszył takiej jego reakcji. Starski! No idę. Pokażę ci twoją klęskę. Moją klęskę. Tak, uważaj pajęczyno. No widzę. Duża pajęczyna jest. A już widzisz? Grzyba. O, uła. Przechodziłeś koło niego. No. I to jest prawdziwek. Ach, prawdziwek. No to już wygrałaś dzisiaj. Szachmat. No jest piękny prawdziwek. No gratuluję. Jednak napiję się gorącej herbaty. I powiem wam, że no jesteśmy w środku lasu. Ludzi nie widać. I żona namówiła mnie na Francuza. Który facet by nie skorzystał? Ja mówię o tej drożdżówce francuskiej. Ja nie wiem, o czym wy pomyśleliście. No. Z ciasta francuskiego. Smacznego. Pięknie wybarwiony muchomorek. Ale ja wam pokażę innego grzyba, jakiego znalazłem. Patrzcie, jaki ładny. Od spodu żółciutki. Zając jak nic. Piękny zajączek. Dobra, będzie pierwszy na koncie do koszyka. Super. Chyba tutaj trochę wiało, bo widzę jest dużo wiatrołomów i gałęzi. Suche, stare drzewa powywracały się. Tak ładnie pachnie ta chuba. Tak bardzo słodko pachnie. Spójrzcie, co znalazłem. Prawdopodobnie jest to siedzuń sosnowy. Chociaż nie mam pewności dlaczego. Bo już go ktoś zerwał. Leżał tu od paru dni. I zżółkł. Teraz to bardziej mi przypomina koralówkę strojną, która no nie jest jadalna. Mam wątpliwości, więc nie biorę tego grzyba. Chociaż gdyby to był siedzuń sosnowy, który jest jadalny, to świetnie by smakował z jajecznicą. A tak zżółknięty sugeruje mi koralówkę niejadalną, więc zostawię. Jeśli macie wątpliwości, nie bierzcie danych grzybów. Niech sobie zostają. O, może pod sosnę go podłożę. To jeszcze wyrośnie w następnym roku coś. Piaszczysta droga i wzdłużnie młode brzozy rosną. I tutaj zawsze można trafić albo na prawusa, albo na koźlarza. Najpierw żona znalazła koźlarza,
A teraz proszę bardzo, pokazuje mi tutaj i mnie woła, żebym sfilmował, pokazał wam, drodzy widzowie, jaki prawusek jest. Nie są to giganty na miarę hitu YouTube'a, ale ważne, że są grzyby zdrowe. O, widzę, że mrówki jeszcze pracują, nie poszły spać. Zwróćcie uwagę, jak ładnie tutaj sobie wyczyściły teren wokół mrowiska. Nie ma patyków, nie ma igieł, wszystko na cacy. Brzozowe przecięcie lasu i taki piękny rośnie tutaj grzyb, ale nie jest sam, bo tutaj jest drugi. Takie dwa wielachne. Tak wyglądają. Lekko pomarszczona jakby skórka na kapeluszu i od spodu ciemny kolor. To jest maślak pstry, jadalny grzyb, bardzo smaczny. Nie wiem, czemu grzybiarze omijają albo nawet niszczą te grzyby, nie wiedząc, co to jest. Ja już mam ich chyba z 10 w koszyku. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze sprawdzam leżące gałęzie. Tutaj akurat jest część lasu po przecince. I jeśli znajdzie się przynajmniej jednego, dwa grzyby chowającego się pod tymi leżącymi gałęziami iglastymi, to jest więcej jak pewne, że będzie dużo tych grzybów. I tutaj zwróćcie uwagę. 2, 4, 6, 8, 10, 11 grzybów jest z tych gałęzi. Tam ominąłem bliżej koszyka jeszcze chyba ze 4 i za koszykiem jeszcze jest 5. To jest kolejny przykład na to, co mówiłem parę minut temu, że te grzyby chowają się pod zwalone, ścinane gałęzie. Trzy ładne podgrzybki i czwarty do kompletu. Siły jeszcze są, widno jeszcze jest. Pochodziłby człowiek za grzybami, ale już nie ma gdzie ich pakować. Zobaczcie, to jest dzisiejszy nasz urobek grzybów. Zrzono przez 2,5 godziny. Pełen kosz, pełne wiaderko i jeszcze tutaj mamy luzem. Niekwestionowanym mistrzem dzisiaj jest żona w naszym challenge'u. Gratuluję, kochanie. Dziękuję. W połowie grzybobrania odsypała mi połowę zawartości swojego wiaderka do kosza, dozbierała jeszcze do pełnego i tutaj jeszcze luzem są grzyby. Także jesteśmy usatysfakcjonowani z dzisiejszych grzybów. Jest ich sporo, fajnie. Są podgrzybki, są też inne grzyby, mamy mieszane. Także co, fajnie, że byliście i towarzyszyliście nam w lesie. Dziękuję również za zainteresowanie filmami short z grzybów. Wszystkie komentarze są przeczytane. Miło, że dzielicie się informacjami, jak wygląda stan i sytuacja grzybowa w waszych regionach Polski. I z tego wiem, że w części kraju jest wysyp grzybów dużo więcej. U mnie uważam, że jest tak pośrednio, a jeszcze w innych regionach kraju jest wciąż sucho i grzyby nie chcą rosnąć. Nie chodzimy na darmo po lesie, chodzimy dla własnego zdrowia, także wszystkich zachęcam do wyjścia do lasu na spacer. Czy coś znajdzie, czy nie znajdzie, to jest dla zdrowia. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiamy serdecznie i do następnego grzybobrania. Cześć, trzymajcie się. Hejka!